I ściągamy tylną klapkę, wyciągamy naszą baterię, kartę SIM i również kartę pamięci, jeśli oczywiście jest. W tym przypadku mamy kartę pamięci. I teraz podwadzamy tą górną tutaj taką mini obudowę. Tutaj starajmy się ją tu podwadzić. Delikatnie, bo telefon naprawdę jest bardzo tutaj delikatny. Sobie tutaj jedziemy po całej tutaj długości. To jest dość oporowo. Tutaj sobie jeszcze wjedziemy. O, i widzimy, że nam tutaj zaczas puścił w tym miejscu. Najmocniejszy. I tak samo robimy po drugiej stronie. Tutaj. W tym miejscu. I zobaczcie, tutaj sama ta góra nam odpadła. Tu jest dość dłuższy fragment. Tu jest krótszy po tej stronie. I tutaj widzimy, mamy dwie śrubki do odkręcenia. W tym przypadku zobaczymy, jakie to są śrubeczki. No ale chyba w tym przypadku są takie same jak w Nokii 3310 śrubeczki gwiazdkowe. Tutaj odkręcamy sobie je. Tutaj odkładam sobie na bok. Oczywiście, tak jak wspomniałem na początku, pamiętajcie, by na tą Nokię uważać, bo ona jest naprawdę bardzo delikatnym modelem, jeśli chodzi o Nokię właśnie. No nie wiem, czemu taka jest lipna. Tutaj spróbujemy sobie ściągnąć tą obudowę ręcznie. Tutaj od samej góry sobie wjeżdżam pazurkiem. Tutaj zobaczmy. I tu jest pierwsza taka blokada. Tutaj w tym miejscu, zobaczcie, się znajduje. Myślę, że zobaczycie. Tutaj musimy wybić z tej blokady z jednej strony. Następnie robimy to samo po drugiej stronie. Tutaj dość słabo widać, jeśli chodzi o kontrast, ale myślę, że coś tam zobaczycie. I to samo jest w tym przypadku, zobaczcie. Ten sam zaczask. Spróbujemy sobie go w podobny sposób jak poprzednie. Tutaj by nam wyskoczył. Ja sobie tutaj wybiłem z jednej i z drugiej strony tą blokadę. Teraz sobie jedziemy dalej. Tutaj na sam dół. Na drugą stronę. Tutaj delikatnie cały czas podwadzamy. O, tu są blokady. Tu jest jedna. Tu jest druga. Ale ten telefon jest tandetny. Już czuję po nim, że jest strasznie lipny. Nie dziwo to, dlaczego tak tutaj klawisze padają z boku. Naprawdę to jest bardzo wszystko sobie jakoś nie powiem, bo fajny telefonik, fajnie głośno gra, ale wykonanie jego jest naprawdę bardzo na niskim poziomie. I tutaj widzimy, już mamy troszkę telefonik ogołociały. I tu widzimy naszą klawiaturkę. My sobie tę klawiaturkę ściągniemy, bo jest taka opcja. Tutaj widzimy zaczaski. O, tutaj wyskoczyło nam prawie samoczynnie. Tu są, widzicie, blokady. Tak samo po drugiej stronie. I tu mamy do odkręcenia, widzicie, 4 śrubki. 4 śrubki takiego samego rozmiaru jak wcześniej, tylko w tym przypadku mamy śrubeczki akurat w kolorze srebrnym, więc sobie je odkręcamy. No i już czuję, że nam wszystko w tym telefoniku się rozchodzi. I tutaj zobaczcie, już nam wszystko delikatnie wyskakuje z naszego tutaj korpusiku. Tutaj najbardziej istotną rzeczą, by uważać, to są te klawisze boczne, bo one są tak słabej tej jakości wykonania i takie słabe, że naprawdę bardzo szybko tu je można uszkodzić. No i tutaj podwadziłem u samej góry.
i zobaczmy, tutaj nam wyskoczyło. I tu mamy w korpusie, jak widać, głośniczek pierwszy stereo, głośniczek drugi stereo, ale są bardzo małe. Gdyby były większej wielkości, na przykład jak w Motorola E1000, to naprawdę dawałyby bardzo głośno, ale w takim małym telefoniku to ciężko byłoby zmieścić takie głośniczki. Tu u góry mamy głośniczek zapewne od rozmów bądź wibracje tutaj. No i kostkę ładowania. Oczywiście wszystko jest w bardzo prosty sposób wymienne, co nie będę już pokazywał, bo naprawdę nie ma to wielkiego sensu. Odkładamy sobie to na bok i zobacz, teraz mamy płytę główną. Tu mamy tą zaślepkę, która nam wyskoczyła. Tutaj ona w taki sposób tu się znajdowała, więc tak samo musi być później, jak założymy tutaj nasz korpusik. Odkładamy sobie, żeby nie zginęła. I tutaj, co tu możemy jeszcze wymontować? Zobaczcie. Tutaj jest tasiemka o naszej klawiaturki numeryczno-funkcyjnej. Delikatnie sobie wypinamy. I tutaj została nasza płyta główna do wymontowania, więc sobie ją wymontujemy. Tu mamy pierwszą blokadę, tu jest druga blokada i szukamy sobie następnych, ale tu już nie widzę raczej innych blokad. Tutaj sobie pochodzimy w tym miejscu, zobaczcie. No i wyświetlacz nam już spokojnie, fajnie wskoczył. Tu nam coś blokuje, pewnie wyświetlacz. Oczywiście wyświetlacz i patrzcie, zobaczcie sobie. Tu jest głośniczek od rozmów dobrej jakości, w tym przypadku szybka naszego tutaj wyświetlacza. Widzicie, bardzo prosto to możemy to wszystko wymienić. Jeśli chcemy wymienić tutaj naszą klawiaturkę funkcyjno-numeryczną, to naprawdę też tutaj podwadzamy, wypinamy. Tak samo robimy tutaj z tą szybką. Podwadzamy, wypinamy. I jeśli chodzi tutaj o wyświetlacz główny, zobaczcie, też podpinamy tutaj. Odpinamy bardzo tutaj delikatnie. I odkładamy taki mini fajny wyświetlacz. I tak wygląda demontaż tego telefoniku. Naprawdę bardzo, może nie taki bardzo prosty, ale nie jest trudny, bardzo fajnego właśnie muzycznego. I więcej informacji odnośnie tego telefonu zobaczcie sobie pod tym filmem. Cześć.